Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto koronę makową. Będą to 2 ciasta, 1 biszkopt i później zrobimy bezę makową. Na biszkopt będziemy potrzebować 4 jajka, oddzieliłam białka od żółtek, pół szklanki mąki pszennej, 4 łyżki cukru, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i 1 łyżkę oleju oraz szczyptę soli. Białka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Białka już mam ubite, dodaję żółtka. Cały czas ubijając. Dolewam olej. I dołożymy obie mąki oraz proszek do pieczenia. I ciasto będziemy mieszać. Takim ruchem półkolistym mieszamy, aby nasz biszkopt był puszysty. Takim ruchem półkolistym. To było widać, to może to przesunę. O, tak. I to tak na pół okrągło. I mieszamy. Będziemy piekli biszkopt około 25 minut. To w zależności jaki mamy piecyk. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk i sprawdzamy patyczkiem. Jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że już mamy biszkopt upieczony. Wyłożymy do formy. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Później zrobimy masę makową i bezę również makową. Tak, ciasto już ma jednolitą konsystencję, więc wykładamy do formy. Rozprowadzamy równo po całej powierzchni. I ciasto biszkopt wędruje do piekarnika na około 25 minut w 170 stopniach. Ja mam piecyk gazowy, więc on troszeczkę inaczej piecze. Jeżeli mamy piecyk z termoobiegiem, to ten czas pieczenia się skraca. I tak przygotowany biszkopt wędruje do piekarnika. Masa makowa już jest przygotowana i teraz budyń mieszamy w mleku i dolewamy do masy makowej. Dokładnie należy pomieszać, aby nie mieć grudek. I tak przygotowany budyń wlewamy do masy. Jeszcze sobie sprawdzę, żeby nie mieć grudek. Idealnie rozmieszany. Mieszamy, przygotowujemy i zostawiamy masę makową. Należy tak 2 minuty pogotować. Masa wówczas zgęstnieje. I później przygotujemy bezę makową i już będziemy mieli
przygotowane ciasto. Troszkę pracochłonne, ale bardzo smaczne, efektowne. Bardzo, jeżeli ktoś lubi mak, to bardzo polecam. Fantastyczne ciasto. Budyń przygotowujemy. I tak wygląda masa makowa. Teraz ją studzimy, a później przygotujemy jeszcze jedno ciasto. Biszkopt i masę makową mam przygotowaną. Teraz zrobimy bezę makową. Mam tutaj 5 białek, szczyptę soli, pół szklanki cukru, pół szklanki kokosu, 1 szklankę zmielonego maku, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Białka z cukrem i szczyptą soli ubijam na sztywno. Białka już mam ubite, dodaję kokos, mąkę, proszek oraz mak i całość mieszam. Wkładamy do formy, w której piekł się biszkopt. Forma 21 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. Jeszcze sobie przemieszam. I będziemy piekli około 25 minut w 170 stopniach. Bezę makową. Później poskładamy ciasto. Już jest praktycznie przygotowane i będzie korona makowa. Tak. Ciasto wędruje do piekara. Ciasta już mam upieczone, biszkopt puszysty, wkładka makowa już jest ładnie upieczona i teraz wykładamy masę makową na biszkopt. Rozprowadzamy po całej powierzchni. I przykrywamy bezą makową. I ciasto mamy gotowe. Możemy posypać cukrem, pudrem lub startą czekoladą. I ukroimy. Ono jest jeszcze letnie. I pokażę, jak wygląda w przekroju. Ono po prostu... Ciasto dajemy do lodówki, ale ja chciałam pokazać, jak ono wygląda w przekroju. Ono stężeje w lodówce. I tak oto mamy korę makową gotową. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Korona makowa.